I want to tell you some of what God has been doing in our life. Chciałbym opowiedzieć trochę na temat tego, co Pan Bóg czyni ostatnio w naszych życiach. I haven't been up here for 6 months. Przez pół roku nas nie było. And God has done some exciting things. I Pan Bóg ubłogosławił nas wieloma ekscytującymi rzeczami. And He's done some exciting things in your lives. I ekscytujące rzeczy też wydarzyły się tutaj w życiu zborowym. And so I wish we could share stories this morning. You could tell me yours and I could tell you mine. I liczę na to, że będziemy mogli się podzielić, wymienić historiami. But for now I'll just tell you mine. Ale na razie opowiem swoją. And we're going to look in Matthew chapter 8. Otwórzmy Ewangelię Mateusza 8. Some of you are wondering what this little card is for. Niektórzy pewnie zastanawiają się, po co jest ten wózek. I'm going to tell you in just a minute. Już zaraz wyjaśnię. I didn't know what to call it in Polish. I didn't know what it was. Nie wiedziałem, jak to się nazywa po polsku. So I told them I want a cart like babcia's pull. Więc po prostu powiedziałem, chciałbym taki wózek, jak ciągną starsze panie. And Ciocia Mila was kind enough to let me use hers. I w końcu udało się, że ktoś mi pożyczył. And Ciocia Mila. Aha, ciocia Mila, tak. And I have decided that when you get older, I tak pomyślałem, że wraz z upływem wieku I'll come back over here. You get very smart. Stajemy się mądrzejsi. And so all of the younger people are carrying the groceries. I wszystkie młode osoby niosą zakupy ciężkie. And the babcias are just pulling them. Tak, a babcie sobie po prostu ciągną. No właśnie. Yes, I understood. Okay, so we'll read Matthew 8 and we're just going to read one verse at a time. Będziemy czytali po jednym wersecie Mateusza 8. We'll start in verse 18. Począwszy od wersetu 18. Now when Jesus saw a crowd around him, he gave orders to depart to the other side of the sea. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. The Bible says that Jesus gave orders to go to the other side. Także Biblia mówi, że Jezus wydał takie polecenie, że trzeba się przeprawić na drugą stronę. The word is a strong word. I to jest tak silne słowo wyrażające ten rozkaz. It rozkaz. doesn't mean that he said maybe we should go that way. To nie była propozycja, może byśmy poszli teraz tam. It's a word that is used of Pilate. Sorry? Pilate, the man who... Podobne słowo jest użyte w odniesieniu do Piłata. It's used of a king. W odniesieniu do króla. So it means to say something and it's going to be done. Czyli jeżeli w taki sposób jest wydawany rozkaz, to po to, żeby coś było wykonane. Now it seems like a small thing. Zdaje się, że to jest drobiazg. We're going to go to the other side of the sea. Chodzi o przeprawienie się na drugą stronę tego morza. But the disciples had a decision to make. Ale uczniowie mieli decyzję do podjęcia. And you have that decision every day. I my taką decyzję mamy każdego dnia. When God tells you to do something, kiedy Pan Bóg każe coś zrobić, you have to decide whether you will do it or not. I my decydujemy, czy to zrobimy, czy nie. Whether it's a small thing or a very big thing. Czy w małych rzeczach, czy w dużych. Some of you know, probably not many, know. Niektórzy pewnie wiedzą, może nie wszyscy, może nie dużo. That last year before we left, że w ubiegłym roku, zanim wyjechaliśmy, our mission asked a lot of people to take some money and to go back to America because they needed money. Who needs money? The mission. Misja potrzebowała pieniędzy i musieliśmy wrócić do domu. No, a lot of people, they ask a lot of people to retire. Wiele osób zostało poproszonych, żeby już zakończyć pracę. And we know a lot of people that went back to America. We know a lot of people with our mission who went back to America. I znamy wiele osób z naszej organizacji misyjnej, które powróciły do Stanów. And some of them very clearly felt that God was taking them back to America. I wiele z tych osób miało wyraźne przeświadczenie, że Pan Bóg faktycznie już
pozwala im tam, znaczy, że to jest wola Boża, żeby wrócić do Ameryki. And we prayed a lot. A my dużo modliliśmy się. But we never felt that God was wanting us to go back to America. Ale ani przez chwilę nie czuliśmy, że Pan Bóg faktycznie już nas odwołuje z Polski. We wanted to stay here. Chcieliśmy dalej zostać na miejscu. But sometimes even when you want to do something, it can still be difficult. Ale czasami nawet jeżeli już mamy przekonanie czy chęć, żeby coś zrobić, to w dalszym ciągu może być trudne. There were a lot of things that made it hard to be here. Było wiele problemów utrudniających nam bycie tutaj. Our parents are very old. Nasi rodzice bardzo się postarzeli. And so we're trying to take care of them from 7,000 kilometers away. I próbowaliśmy się nimi zajmować z odległości 7,000 kilometrów. Our daughter Ash needed to live in America. Nasza córka Ashley mieszka właśnie w Stanach. But she had never lived by herself before. Ale wcześniej nigdy sama nie mieszkała. And so we knew that if we were going to come back to Poland, God had to take care of all those things and many more. Wiedzieliśmy, że jeżeli wrócimy do Polski, to Pan Bóg będzie musiał jak gdyby sam zadbać o te wszystkie rzeczy, te wszystkie problemy. So this cart represents whatever God is asking you to do. Tak więc ten wózek ma symbolizować to wszystko, co Pan Bóg chce, żebyśmy zrobili. It may be something very small. I to może być bardzo mała rzecz. He may want you to make a cake for Thursday night, for Texas night. Może być to na przykład zrobienie ciasta na czwartkowy wieczór teksański. Or he may want you to move to Kartuzy. A może to być przeprowadzka do Kartus. Or he may want you to go to help in Ukraine in a couple of weeks. A może pomoc na Ukrainie na kilka tygodni. There are lots of things he may ask you to do. Jest wiele takich rzeczy, które mogłyby być Bożym poleceniem dla nas. And so that card is going to represent all those things. Tak więc ten wózek będzie symbolizował te wszystkie różne rzeczy. So Matthew says that Jesus said we're going to get in the boat and we're going to go to the other side. I Mateusz tutaj mówi o tym rozkazie przebycia morza na drugą stronę. That was in verse 18. I to mamy w wersecie 18. And in verse 23 he says they got in the boat. I werset 23 mówi nam, że wsiedli do łodzi i przeprawili się. But Matthew puts something else in between those two things. Ale pomiędzy tymi dwoma wersetami, czyli tym właśnie rozkazem i odpłynięciem, Mateusz umieszcza jeszcze coś innego. And we know that he does it on purpose because in Luke these things are not in that place in the story. I wiemy, że to jest celowe ułożenie tej historii w taki sposób, bo na przykład w Ewangelii Łukasza jest inna sekwencja zdarzeń. So Jesus says, we're going to get in the boat and go. Tak więc tutaj Pan Jezus mówi, wsiądziemy do łodzi i popłyniemy. And then two men come to him and ask him questions. A następnie dwóch mężczyzn podchodzi i zadaje pytania. Or say things to him. Czy coś tam mówi. So 19 and 20. Wersety 19 i 20. Then a scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus said to him, The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego, Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus, lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. Now we don't have a lot of time to talk about, that's a whole sermon right there, those verses. Z tych wersetów oczywiście całe kazanie mogłoby być, nie mamy czasu, żeby to omówić. But we can say that Jesus wants this man to understand that sometimes following him will be difficult. Ale Jezus chce zasygnalizować temu człowiekowi, że czasami podążanie za nim może oznaczać trudność. So then another man comes. Następna osoba podchodzi. 21 and 22. Wersety 21 i 22. Another of the disciples said to him, Lord, permit me first to go and bury my father. But Jesus said to him, Follow me and allow the dead to bury their own dead. A drugi z uczniów rzekł do niego, Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. This man's interesting because Matthew says he was a disciple. To jest o tyle interesujące, że ten człowiek został nazwany przez Mateusza uczniem. He's not one of the 12. No nie jednym z 12.
But he's one of the people that followed Jesus. Ale jednym z tej grupy osób podążających za Jezusem. If Jesus was speaking here, he would be in this church. Tak, jeżeli Jezus byłby tutaj naszym pastorem, no to tak jakby to był ktoś od nas z Kościoła. And he says, I want to follow you, but I need to go bury my father. Tak więc ten uczeń sygnalizuje, że chciałby iść za Jezusem, ale musi najpierw pochować ojca. Now, it's very possible that his father is still alive. Jest to oczywiście możliwe tutaj, że jego ojciec jest wciąż żywy. Because the Jews buried very quickly after someone died. Bo Żydzi bardzo szybko dokonywali pochówku po śmierci. And he's sitting listening to Jesus by the sea. A on jest w tym momencie nad morzem z Jezusem, słucha kazań. So it's very possible that what he's saying is, let me wait until my father dies and then I will get the inheritance. Tak więc w ten sposób on może wyrażać, pozwól mi poczekać jeszcze ten czas, aż mój ojciec umrze i będę mógł przejąć dziedzictwo. And then I will follow you. A wtedy będę za tobą szedł. What he's saying is, I want to, but not now. Czyli mówi coś w rodzaju, chciałbym, ale nie teraz. Sometimes God tells you to do something. I czasami Pan Bóg mówi, żeby coś zrobić. God says, take this and go that way. Czyli weź to i pojedź w tamtą stronę na przykład. And you look at it and you say, I would like to do that. I my patrzymy na to zadanie i myślimy sobie, chętnie bym to zrobił. But not now. Ale nie teraz. Maybe it's heavy. Może jest to ciężkie. Maybe it's hot today. Może jest gorąco dziś. So I would like to, but I can't right now. Czyli chętnie, ale niekoniecznie teraz. That's exactly what happened to Israel when they sent the spies into the land. I to jest dokładnie to, co spotkało Izraelitów na pustyni, kiedy wysłali szpiegów do ziemi obiecanej. When they came back, 2 spies said, yes, let's go. We can take the land. Kiedy szpiedzy powrócili, to 2 osoby mówiły, warto tam iść. 10 spies said, we can't do it. We're not able. A 10 szpiegów mówiło, nie możemy tego zrobić, nie jesteśmy w stanie. And so they didn't. I nie poszli. So when God tells me to do something, I can look at it and I can say, no, I'm not going to do that right now. Tak więc kiedy Pan Bóg daje nam jakieś zadanie, to możemy spojrzeć na to zadanie i stwierdzić, no nie mogę teraz tego zrobić. And that's another sermon too. I to też jest osobne jeszcze kazanie. So I'm going to move on to the second thing you can do. Tak więc przejdę do drugiej rzeczy, którą można zrobić. Verse 23. Werset 23. When he got into the boat, his disciples followed him. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. We don't know if these 2 men got in the boat that asked him questions. Nie wiemy, czy te 2 osoby zadające pytania wsiadły wtedy do łodzi. Now you may think the boat wasn't big enough for everyone. Oczywiście można stwierdzić, że być może dla wszystkich tak nie była wystarczająco duża ta łódź. But Mark tells us that there were a lot of other boats with him. Ale Marek, ewangelista, stwierdza, że tam było więcej łodzi. So a lot of people, when Jesus said we're going, a lot of people got in other boats and they went too. Tak więc wiele osób też wsiadło do łodzi i przepłynęło, kiedy Jezus dał to polecenie. So Jesus got into the boat and they followed him. Tak więc Jezus wsiadł do łodzi i popłynął. The main thing that Jesus said to people was, follow me. Ale głównym poleceniem było pójdźcie za mną. In other words, to say to Jesus, whatever you tell me to do, I'll do it. Czyli innymi słowy, powiedzieć Jezusowi, cokolwiek ode mnie chcesz, zrobię to. If I can't say that to Jesus, I'm not following him. Jeśli nie mogę tak powiedzieć Jezusowi, to nie podążam za nim, nie jestem jego uczniem. There were people who said, when Jesus said, we're going to the other side, they said, no, not now. Bo kiedy Jezus powiedział, przeprawmy się na drugą stronę, było grupa osób, która mówiła, no nie teraz nie mogę. But the disciples, the followers, got in the boat. Ale uczniowie wsiedli do łodzi. They did what Jesus said. Zrobili to, co Jezus powiedział. Jesus said, we're going that way. They said, okay, let's go. Jezus powiedział, idziemy w tą stronę. I dobrze, robimy tak. Jesus said, take this cart that way. And they said, okay. Czy Jezus powiedział,
weź ten wózek, przeciągnij na tamtą stronę. Dobra, robię tak. So I can choose to say, no, I'm not going to do that now. Czyli nie ma takiej odpowiedzi, może nie teraz, może później. Or I can say, okay, Jesus, I'll do what you say. I'll follow you. Tylko właśnie jest odpowiedź, dobrze, pójdę za Tobą, Jezu. And the disciples did that. I uczniowie tego dokonali. Now here's where the story gets interesting. I tutaj interesująca część historii. Because they're obeying Jesus. Bo stają się posłuszni Jezusowi. And in verse 24, i w wersecie 24, behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being covered with the waves, but Jesus himself was asleep. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały, on zaś spał. The word great storm in that verse is the word seismos. I to słowo wielka nawałnica to jest słowo seismos. So it has the idea of everything shaking like an earthquake. Czyli no właśnie podobnie jak w sejsmografii. Pewnie chodzi o tak jak w trzęsieniu ziemi, tak? Takie wstrząsy. Again, it's a strong word. To jest też bardzo silne słowo. It doesn't mean there was a little wave and a little rain. No nie chodziło o deszczyk i kilka falek. It means it was a really bad storm. Tylko że było naprawdę porządna burza. And the disciples have chosen to follow Jesus. I uczniowie, którzy postanowili pójść za Jezusem, and now they're terrified. Są teraz przerażeni. Sometimes God asks you to do things that frighten you. Czasami Pan Bóg każe robić rzeczy, które są dla nas przerażające. Some of you today can think of things very quickly that God has asked you to do that are scary. Niektórzy z nas dzisiaj mogą tak sobie przypomnieć z łatwością rzeczy, które Pan Bóg chciał, żebyśmy robili, które są straszne. Following Christ is not always easy. Podążanie za Chrystusem nie jest zawsze łatwe. Some of you asked us before we left in December where we were going to live in America. Niektórzy z was pytali nas w grudniu, kiedy wracaliśmy do Stanów Zjednoczonych, gdzie będziemy mieszkać. And we said in February we have a place to live. I my mówiliśmy, od lutego mamy gdzie mieszkać. And you said, but where are you going to live for January? I wtedy padało pytanie, ale gdzie będziecie w styczniu? And we had no idea. I nie mieliśmy pojęcia. And so we went home for Christmas and we stayed with my dad. Tak więc na święta pojechaliśmy do rodziców. And we said, God, we need a place to live. I modliliśmy się, Panie Boże, musimy mieć gdzie mieszkać. Many of you have prayed that prayer recently. I wiele osób modliło się o to. And God provides, doesn't he? I Pan Bóg zaopatrza, prawda? But that doesn't mean it's easy. Ale to nie znaczy, że jest łatwo. And God provided a wonderful place for us to live. I Pan Bóg zapewnił nam naprawdę wspaniałe mieszkanie. So the disciples are very afraid. Tak więc uczniowie byli w strachu, naprawdę. They're trying to obey him and there's this big storm. Starają się być posłuszni Jezusowi, a tutaj taka wielka burza. And so verse 25. I werset 25 mówi: They came to him and woke him saying, Save us, Lord, we are perishing. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. They looked at Jesus and he didn't seem to be worried. I spojrzeli na Jezusa, on nie wyglądał na zmartwionego. He was asleep. Spał sobie. But they were very worried. Ale oni bardzo byli zmartwieni. And they thought that he should be worried. I uważali, że Jezus też powinien być zmartwiony. And if he wasn't going to worry, then they would worry for him instead of him. I jeśli on by się nie martwił, no to oni mogliby się martwić podwójnie. So here's what they did. I oto co się wtedy wydarzyło. Imagine that I'm going to go to the store and I'm going to take my cart. Wyobraźmy sobie, że idę do sklepu z tym swoim wózeczkiem. And I'm going to go home now. I've bought all my things. I już mam zapakowany z zakupami i staram się wracać do domu. And so here I go. And I'm going to go home. I biorę go sobie tak i idę do domu. And I say, these carts are not very good.
I mówię sobie, te wózki nie są zbyt dobre jednak. I get very tired when I use them. To jest ciężko ich używać. Now the cart is not meant to be carried, is it? You're not supposed to carry the cart. Ale no, nie do tego jest wózek, prawda, żeby go nosić. You're supposed to pull it. Tylko żeby ciągnąć właśnie. So here's what I see in my life. I oto co dostrzegam w swoim życiu. God says, do this and go that way. Pan Bóg mówi, weź to i pójdź w tamtą stronę. And I say, yes, I want to follow you. I'm going. I ja mówię, dobrze, chcę za tobą iść, robię to. But on the way it gets a little hard, a little scary. Ale po drodze robi się trochę strasznie i trudno. And I'm not sure that God is really paying attention. I nie mam pewności, czy Pan Bóg faktycznie zwraca na mnie uwagę. And I get frightened. I jestem w strachu. And he doesn't seem to be pulling the cart. He doesn't seem to be doing anything with the cart. Wydaje się, że Pan Bóg w ogóle nijak się nie angażuje w te sprawy. So I have to pick it up. Więc nie mam wyboru, muszę podnieść wózek. And I'm obeying him. Jestem posłuszny. But I'm very stressed. Ale jestem bardzo przestraszony. And I'm very afraid. Właśnie jestem obciążony i przestraszony. And I'm very tired. I jestem bardzo zmęczony. And it's very hard. I jest ciężko. And I say, obeying God is so difficult. I myślę sobie, bycie posłusznym Bogu jest takie trudne. That's exactly what the disciples did. I to właśnie uczniowie w tym momencie robili. Jesus told them, get in the boat and follow me. Jezus powiedział im wsiadać do łodzi i płyniemy razem. He didn't say, control the weather. Nie powiedział im, sprawujcie kontrolę nad pogodą. That was what Jesus did, not the disciples. To Jezus się takimi rzeczami zajmował. And so they become very afraid and they try to do things that only God can do. I uczniowie są w wielkim strachu i starają się wyręczyć Pana Boga. Now, don't feel too bad if you ever do that. No, nie mówię tego, żebyśmy się zbyt źle czuli, kiedy tak kiedyś robimy w swoim życiu. Because I think we all do. Bo myślę, że tak postępujemy wszyscy. Some of our friends, I'll tell you in a minute about how we found a place for Ash to live. Niektórzy opowiedzą. Well, I'll tell you in a minute about how we found a place for Ash to live. Za chwilę opowiem, jak znaleźliśmy mieszkanie dla Ash. It was a very frightening time. To był bardzo taki czas, który budził w nas strach. And some of our friends would say, "Oh, you have such great faith." I wielu z naszych przyjaciół mówiło, o, macie taką wielką wiarę. And we would say, "No, we're terrified." A my mówiliśmy, nie, jesteśmy przerażeni tym wszystkim. People may look at you when they see you obeying and say, "Oh, you have such great faith." I ludzie z zewnątrz mogą patrzeć, kiedy jesteśmy posłusznymi, mogą patrzeć i mówić, o, ale macie wielką wiarę. But you know how frightening it can be inside in your heart. Ale my wiemy, jak bardzo można się w środku bać tej sytuacji. All through the Bible we find people like that. I na kartach Biblii na całej szerokości znajdujemy historię tego typu, ludzi takie osoby. Gideon blows the trumpet and then he has to go back and be sure that God is really there to help him. Gedeon zadął wróg, a potem musiał wycofać się i liczyć na to, że Pan Bóg coś zrobi. David becomes very afraid and runs to the Philistines to hide from Saul. Dawid bardzo boi się tego pościgu Saula i chowa się aż u wrogów, u Filistyńczyków. Elijah runs into the desert because he wants to get away from Ahab. Eliasz musi ukryć się na pustyni przed Achabem. Abraham, again, there's a famine and he runs to Egypt for protection. Abraham uciekał do Egiptu, kiedy czasy głodu nastały. And in 2 Corinthians, Paul writes, a w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, that he despaired even of life, that he was afraid he couldn't even live, he couldn't survive, he thought. Opowiada o tym, jak bardzo się bał i że był przekonany, że straci życie. He thought he would die from all the pressure. Taki był nacisk wówczas na niego, że myślał, że doprowadzi to do jego śmierci. So what I discover is that obeying God doesn't mean that you're perfect. Tak więc
bycie posłusznym Bogu nie oznacza, że jest się doskonałym. And sometimes following Jesus can be very frightening. A czasami podążanie za Jezusem może być naprawdę straszne. So here's what Jesus says to them in verse 26. I oto co czytamy w wersecie 26. He said to them, "Why are you afraid, you men of little faith?" Then he got up and rebuked the winds and sea, and it became perfectly calm. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. He calls them men of little faith. Nazywa ich ludźmi małej wiary. They had enough faith to follow him, Wystarczyło wiary, żeby pójść za Jezusem, but not enough faith to be calm while they were following him. ale nie wystarczyło wiary, żeby być spokojnym, idąc za nim. I am exactly the same. I jestem taki sam. My wife is smiling at me Żona się uśmiecha. because much of the time we were in America, we were so scared about different things that we needed for God to do. Bo kiedy dotarliśmy do Ameryki, byliśmy bardzo przestraszeni właśnie w związku z różnymi rzeczami, które Pan Bóg musiał zrobić. And that's why Peter wrote in 1 Peter 4:7. I dlatego czytamy w pierwszym liście Piotra 4:7. Cast your cares on him because he cares for you. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. This cart is not meant to carry. Ten wózek nie nadaje się do bycia noszonym. And if you carry it, you'll get very tired. Jeśli będziesz go dźwigać, bardzo się zmęczysz. When God tells you to do something, Kiedy Pan Bóg mówi ci, aby coś zrobić, he doesn't mean you have to do it by yourself. to On nie ma na myśli, że samemu trzeba wszystko zrobić. He gives you brothers and sisters to help you. Są bracia i siostry do pomocy And he helps you as he lives in you. i sam Pan Bóg pomaga, żyje w nas. And so really what God is saying is, follow me, but do it like I intend for it to be. Pull the cart, don't carry it. Czyli Pan Bóg chce, żebyśmy za Nim podążali, ale abyśmy robili to, jak w założeniu powinno to wyglądać, czyli na przykładzie wózka, ciągnąć go, a nie nieść. Now, I'm sure the disciples thought, but we're much safer because we're scared. Z pewnością uczniowie myśleli, no ale jesteśmy bezpieczniejsi dzięki temu, że się boimy. Is that true? Czy to prawda? No. No nie. Jesus controls the sea and the waves, not the disciples. Jezus powstrzymuje tą burzę, nie uczniowie. That is the whole message of the gospel. I to jest przesłanie Ewangelii. God does not say to you, be holy on your own. Pan Bóg nie mówi nam, masz być święty o własnych siłach. Carry yourself into eternity. I donieś sam siebie aż do wieczności. That's not what he says. To nie jest takie polecenie. He says, be holy. On mówi, bądź święty. And then Jesus died on the cross to make you holy. A następnie Jezus umiera na krzyżu, żeby uczynić nas świętymi. So when I trust in Christ and choose to follow him, i kiedy decyduję się zaufać Chrystusowi i pójść za Nim, I am holy because of Jesus, not because of me. Jestem święty dzięki Jezusowi, nie dzięki samemu sobie. It is much easier to pull the cart than it is to carry it. I jest znacznie łatwiej ciągnąć wózek niż go nieść. So it's the same, Christian, when you're following Christ. I tak samo jest, jeżeli właśnie chrześcijanin podąża za Chrystusem. God did not ask you to carry all the weight. Bóg nie chce, abyśmy nieśli cały ciężar wszystkich spraw. He wants you to trust in him. Ale żebyśmy zaufali Jemu. And follow. I podążali za Nim. The last verse, verse 27. I ostatni werset, 27. The men were amazed and said, what kind of man is this that even the winds and the sea obey him? Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Every time I choose to follow Christ,
Za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję, żeby iść za Jezusem, I learn something more about how amazing He is. a za każdym razem, kiedy ja taką decyzję podejmuję, dowiaduję się w wyniku tego więcej na temat, jak On jest niesamowity. When the disciples got in the boat at the beginning, Kiedy uczniowie wsiedli do łodzi na początku, they didn't know that Jesus could just speak and everything would be still. nie wiedzieli, że Jezus może przemówić do pogody i wszystko się uspokoi. When you choose to follow Christ, Kiedy podejmujemy decyzję podążania za Jezusem, sometimes it will be frightening. czasem konsekwencje tego będą przerażające. And you will be tempted to say, oh no, I have to do it. I będzie wtedy pokusa, żeby wszystko wziąć na swoje ręce. But if you will trust Christ, Ale jeśli zaufamy Jezusowi, let Him do what He is supposed to do and you follow Him, pozwolimy Mu robić swoje, robiąc to, co nam powierzono, then you will learn more about who He is. to nauczymy się więcej na temat tego, jaki On jest. I told you that if we were to come back to Poland, our daughter Ash needed to have a place to live. I mówiłem, że potrzebowaliśmy znaleźć też mieszkanie dla naszej córki Ash. She had never lived on her own. I ona nigdy przedtem nie mieszkała sama. She did not have a driver's license. Nie miała prawa jazdy. And in Oklahoma, and you have to have a driver's license. A w stanie Oklahoma musisz mieć prawo jazdy. Because there is no bus or tram. Nie ma tramwajów ani autobusów. She didn't have a car. Nie miała samochodu. She didn't have a place to live. I nie miała mieszkania. And so we were praying, God, we need you to provide all those things. Tak więc modliliśmy się, Panie Boże, potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. She was studying for her driving exam. I ona uczyła się, przygotowywała do egzaminu z prawa jazdy. She was sending out resumes. She was sending out CVs to try to get a job. Aha, rozsyłała swoje CV, szukając pracy. And there was nothing. I nic się nie działo. And it was January and there was nothing. I był styczeń, nic się nie działo. And there was February and there was nothing. I potem był luty i nic się nie działo. And we began to get very afraid. I zaczęliśmy naprawdę być już w strachu. And we were praying all the time, God, we need you to do this. I modliliśmy się, Panie Boże, prosimy, żebyś to naprawdę zrobił. And she got a call offering her a job. She got a call offering her a job. I wreszcie zadzwoniono do niej z ofertą pracy. They wanted her to start in 2 weeks. I chcieli, żeby zaczęła w 2 tygodnie. And it was more than 2,000 kilometers away. I to było ponad 2000 kilometrów dalej. She still had no car. Ona nadal nie miała samochodu. She still had no driver's license. Ani prawa jazdy. Or a place to live. Ani mieszkania. And she'd never lived on her own. I nigdy nie mieszkała sama przedtem. And we panicked. We panicked. We were very stressed. I wpadliśmy w panikę. No, byliśmy bardzo przestraszeni. And I'm a father. Ja jestem ojcem. And I wanted to pick it up and make it happen. I ja po prostu chcę wziąć rzeczy w swoje ręce i żeby się wydarzyły. No. And I called everyone I knew. Zadzwoniłem do każdej osoby, którą znałem. And there was nothing. I nic to nie dało. So she decided she would take the job. Więc ona zdecydowała, że przyjmie tą ofertę pracy. She was supposed to start work on a Monday. I w poniedziałek miała zacząć pracę. The Tuesday before, so 6 days before, we wtorek, 6 dni wcześniej, she took her driving test. Zdawała test z prawa jazdy. We knew that if she didn't pass, she would have to refuse the job. I wiedzieliśmy, że jak nie zda, to będzie musiała podziękować za tą ofertę pracy. But she passed on the first time. Ale zdała za pierwszym razem. On Thursday, w czwartek, we left Oklahoma. Wyjechaliśmy z Oklahomy. We stopped along the way and bought a car. Po drodze kupiliśmy auto. We had a friend who knew someone in another town and we bought it. Mieliśmy przyjaciela, który znał kogoś tam po drodze w innym mieście i tam kupiliśmy ten samochód. When we came to pick up the car, we had never seen it before.
Kiedy przyjechaliśmy po auto, to zobaczyliśmy je pierwszy raz. They said, would you like to maybe drive it a little? I zapytali, czy macie ochotę może przejechać się nim najpierw? We said, yes, 2,000 kilometers. A my powiedzieliśmy, tak, chętnie przejedziemy się 2000 kilometrów. So we left on Thursday. Tak więc w czwartek wyjechaliśmy. We arrived on the East Coast on Saturday evening. Na wschodnie wybrzeże dotarliśmy w sobotę wieczór. The grandfather of one of her friends let us stay in his house. Dziadek jednego z przyjaciół pozwolił nam zostać w swoim domu. But she still had no place to live. Ale w dalszym ciągu jeszcze mieszkaniowa sprawa była niezałatwiona. It's Saturday night. I to była sobota wieczór. She starts work on Monday. A do pracy szła w poniedziałek. I want to pick it up. Tak więc już wózek trzeba podnieść. When we got to where we were going, we had two messages. She had two messages. I następnie przyszły 3 wiadomości. There were two girls that needed a roommate. Były 2 dziewczyny, które potrzebowały współlokatorki. And it was 1.5 minutes from her work. I to miejsce było... This place was 1.5. To miejsce było 1,5 minuty od jej pracy. And we met the girls and they were just like her. They were perfect for her. I spotkaliśmy te dziewczyny i one były doskonałe, no takie jak Ash. And they said, we need a roommate starting in May. I mówiły, potrzebujemy współlokatorki od maja. It was March. To był oczywiście marzec. Yay! Hurra! So we still need another place for 6 weeks. Czyli jeszcze 6 tygodni tylko trzeba znaleźć jakieś mieszkanie. The second message that Ash got Ale druga wiadomość, która przyszła do Ash, was from 2 sisters who were looking for a roommate. Było od takich 2 sióstr, które też potrzebowały współlokatorki. On the day that we left Oklahoma, i w dniu, kiedy opuściliśmy Oklahomę, their third roommate came in and said, I'm leaving. Ich jedna współlokatorka powiedziała, że wyjeżdża. She said, I'm leaving Saturday. I powiedziała, wyjeżdżam w sobotę. What day did we get there? Saturday. No właśnie, a w sobotę my przyjeżdżamy. So we went to the house to meet them. Tak więc poszliśmy do tego mieszkania. Hoping maybe Ash could live there for 6 weeks until she could move. I mieliśmy nadzieję, że może Ash przez 6 tygodni tam pomieszka. And now she had only talked to one of the sisters. She didn't know who the other one was. I ona rozmawiała tylko z jedną z tych sióstr, nie znała tej drugiej. And when they opened the door, i kiedy one otworzyły drzwi, Ash said, the other sister lived in my dorm. Powiedziała, o, ta druga siostra mieszkała w moim akademiku. And so she knew her. A więc znały się. So they gave us the key on Sunday. Więc dały klucz w niedzielę. We bought a bed on Monday morning. Kupiliśmy łóżko w poniedziałek rano. We put it in her room, in her house. Postawiliśmy u niej w pokoju. We took her to work in the afternoon. Zawieźliśmy ją do pracy po południu. And now she has her driver's license. I ona ma swoje prawo jazdy. But she'd never driven by herself. Ale nigdy nie... Never drove by herself. Nigdy przedtem nie prowadziła sama. She really just barely knew how to drive. Także ledwo miała pojęcie, jak prowadzić samochód. So every day we would drive from her house to work and I would ride with her. Tak więc codziennie jeździła do pracy, a ja tam razem z nią. She works until midnight. Pracowała do północy. So I would go at midnight and help her get home. Tak więc o północy jechałem do niej, tak żeby pomóc jej wrócić. We did that Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday. I tak robiliśmy przez 4 dni, od poniedziałku do czwartku. On Thursday she drove and I rode in another car behind her. W czwartek jechała już sama, a ja śledziłem ją samochodem z tyłu. So it was the first time she'd ever been in a car by herself. Tak więc w czwartek to był pierwszy raz, kiedy naprawdę sama jechała samochodem. And Friday morning we got in our car and we drove 2,000 miles back to Oklahoma, 2,000 kilometers back to Oklahoma. A następnie w piątek wróciliśmy samochodem do Oklahomy. And on the way we said, are we crazy? I po drodze tak się zastanawialiśmy, czy zwariowaliśmy? Are we the worst parents in the world?
Czy jesteśmy najgorszymi rodzicami na świecie? But we knew that God wanted her to take that job. Ale ufaliśmy, że Pan Bóg chce, żeby ona przyjęła tą ofertę pracy. And we saw that God was working. I potem widzieliśmy, że Pan Bóg faktycznie angażuje się w to. It was hard. Było ciężko. But we trusted him. Ale ufaliśmy mu. So, when God tells you to do something, Tak więc, kiedy Pan Bóg każe nam coś zrobić, you have three things you can do. mamy 3 możliwości. You can say, I'd like to, but I can't do it right now. Pierwsza to chętnie, ale nie mogę teraz. Or you can say, yes, I will follow you, Jesus. I will obey you. A druga można powiedzieć, tak, oczywiście zrobię to i zacząć to robić. And when it gets hard, you can take control. A kiedy jest trudno, to bierzemy wszystko na swoje bary. I've done that many times. Ja tak zrobiłem wiele razy. Or, as I hope to do in the future, Albo, jak mam nadzieję może kiedyś w przyszłości zrobić, you can follow Christ. można podążać za Chrystusem, You can do what he says. robić co powiedział, And when it gets frightening, you can trust him. a kiedy robi się strasznie, ufać mu. That is what he is calling the disciples to do. I do czegoś takiego on powołuje uczniów And that is what he's calling us to do. i powołuje też nas. Amen. Amen.